Uszanowanie YouTube. Jeśli macie tę niewątpliwą przyjemność posiadania biegacza albo biegaczki w rodzinie i nie macie pojęcia, co im kupić na prezent, czy to świąteczny, czy w ogóle jakikolwiek, no to dobrze trafiliście. Ja nazywam się Mariusz, kanał nazywa się W Dreadach przez Świat, a w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam kilka moich pomysłów na prezenty dla biegaczy. Zapraszam na intro. Jak możesz biec tak szybko z tymi dreadami? Szybkość! Cały odcinek będzie podzielony na takie dwie sekcje. Pierwsza z nich to prezenty z kategorii dla biegaczy, ale takich osób, które wiemy, że biegają, ale niekoniecznie wiemy za dużo o nich. Po prostu chcemy dać prezent biegaczowi. A druga kategoria to taka, która będzie od nas wymagała troszkę wiedzy o biegaczu, o jego upodobaniach, czy o tym, gdzie i jak lubi biegać. Dobra, lecimy z pomysłami na prezenty. Zacznijmy od tych prezentów uniwersalnych, czyli dla każdego biegacza. Pierwszym takim pomysłem mogą być wszelkiego rodzaju żele energetyczne, jakieś batony energetyczne, czy takie cukry w kostkach. No generalnie wszystko, co znajdziecie na dziale sportowym, w suplementach czy diecie dla biegaczy. To się przyda każdemu. A takie coś, takie cacuszko, to będzie prezent zarówno dla biegacza, jak i dla tego, który obdarowuje biegacza, a z nim mieszka. A mianowicie jest to spray do butów odkażający. A kto biegał, jak na zewnątrz jest mokro i potem te buty zostawiał w domu gdzieś na widoku, to wie, o co chodzi, wie, czemu taki spray jest potrzebny. Przejdźmy do garderoby zimowej jeszcze. Czapeczka, na pewno żaden biegacz nie pogardzi nową czapką. Tak samo jeśli chodzi o zimę czy jesień, no to rękawiczki biegowe na pewno ucieszą niejednego biegacza. Część w ogóle nie ma, część myśli, żeby kupić, ale co jakiś czas zapomina, dlatego to jest dobry pomysł na prezent. Kolejna rzecz, taki świąteczny klasyczek, czyli skarpety. Można biegaczowi kupić skarpety, czy to biegowe zwykłe, czy też takie kompresyjne. Nawet można powiedzieć, że to są getry. Czy generalnie bieliznę, czy jakieś bokserki biegowe, czy dla kobiet staniki biegowe. Takich rzeczy naprawdę nigdy za dużo, nigdy za wiele. A jeśli już mowa o skarpetkach, no to myślę, że warto wspomnieć również o rękawkach biegowych, które, oj, mam na lewą stronę, wyglądają tak, że się w te zimniejsze dni, zwłaszcza na zawodach, można zaciągnąć tak na ręce, jeśli ktoś biegnie na krótki rękaw. Ja personalnie ostatnio bardzo się z nimi polubiłem, coraz częściej tak biegam i myślę, że niejednemu biegaczowi sprawią one przyjemność. Następna rzecz, która może się przydać każdemu biegaczowi, czyli taki komin wielofunkcyjny, może służyć jako ochrona karku, można sobie go naciągnąć na uszy, na głowę. Naprawdę bardzo przydatna rzecz i każdy biegacz z takiego czegoś na pewno chętnie skorzysta. Kolejna rzecz, która się przyda zwłaszcza teraz, jak jest ciemno, a chcecie o kogoś zadbać, no to odblaski. Takie na kostki, takie na ramię, czy generalnie też taką zapinaną kamizelkę ze światłem, czy to odblaskowym, czy też takim migającym. To na pewno będzie trafiony prezent, zwłaszcza na okres jesienno-zimowy. A jeśli chodzi o tą jesień, o tą zimę, no to oczywiście dobra czołóweczka na pewno ucieszy niejednego biegacza i dzięki dobrej czołóweczce niejeden biegacz będzie bezpieczniejszy. Pierwsze, że on będzie bardziej widoczny, a drugie, że też on będzie widział, gdzie biegnie, po czym biegnie, no bo coraz szybciej robi się ciemno, dlatego jest to przydatny gadżet. A jeszcze dobrą opcją, której teraz Wam nie pokażę, bo ciężko to opisać, a o której warto wspomnieć, jest jakiś bon prezentowy. Czy to na masaż, czy to na siłownię, czy to na basen, czy to na jogę, czy jeszcze na jakieś inne aktywności uzupełniające. No bo też biegacze nie tylko bieganiem żyją,
a część z nich, dość spora część z nich, uprawia jakieś dodatkowe sporty, coś uzupełniającego, dlatego to myślę, że również będzie fajnym pomysłem na prezent. A kolejnym takim troszkę mniej oczywistym pomysłem na prezent dla biegacza może być jakaś książka o tematyce biegowej. Ja oczywiście polecam Urodzeni Biegacze, taki klasyczek. No ale jeśli pójdziecie do jakiejś księgarni czy do jakiegoś sklepu, w którym po prostu można kupić książki dla biegaczy wśród innego asortymentu, no to na pewno znajdziecie coś ciekawego, coś co spodoba się osobie, którą chcecie obdarować. Przejdźmy teraz może do drugiej kategorii prezentów, do tej kategorii, która będzie wymagać od Was troszkę wiedzy odnośnie osoby, którą chcecie obdarować. Pierwszym pomysłem na prezent z tej kategorii będzie czujnik tętna, czyli taki pasek zapinany na klatkę piersiową, który można sparować z zegarkiem osoby biegającej, biegacza. No i tutaj po prostu musicie wiedzieć, jaki dana osoba ma zegarek i jaki pasek można z nią sparować. Ale jak najbardziej to może być fajny pomysł. Kolejna rzecz, czyli jeśli wiecie, na jaki bieg dana osoba chce pojechać, bądź na jaki bieg dana osoba jeździ co roku, bo są takie osoby, które co roku startują w tych samych biegach, no to myślę, że fajnym pomysłem na prezent będzie po prostu zakupienie pakietu startowego na bieg, który chcecie sprezentować komuś. Takie pakiety coraz częściej są oferowane przez różnych organizatorów, zwłaszcza w okresie świątecznym, także możecie je pewnie znaleźć, czy to na Facebooku, czy to na Instagramie, czy to też na stronie internetowej organizatorów. Kolejny pomysł również jest takim z kategorii cyfrowych. Otóż jeśli osoba, której chcecie dać prezent, korzysta na przykład ze Strava, czy też z jakiegoś innego oprogramowania biegowego, które posiada wersję premium, no to myślę, że taki zakup takiej subskrypcji będzie jak najbardziej trafionym prezentem. Kolejna rzecz, która również wymaga troszkę znajomości osoby, której chcecie dać prezent, czyli taki plecak biegowy. Tutaj po prostu musicie wiedzieć, no, na jakich dystansach dana osoba biega, co potrzebuje spakować do plecaka. Do środka tutaj można wsadzić absolutnie wszystko. Od picia poprzez jakieś przekąski, czapki, rękawiczki, nie wiem, raczki, cokolwiek przyjdzie do głowy. Dlatego te plecaki są w różnym litrażu, bo tak się określa ich pojemność. No i zależnie od tego, co dana osoba może potrzebować, dobierzcie odpowiedni litraż. A jeśli wiecie, że Wasz znajomy biegacz ma już plecak i biega po górach, no to możecie mu kupić taki oto kołczan ze składanymi kijkami biegowymi, które są naprawdę fajną opcją dla osób biegających w górach, zwłaszcza te dłuższe, bardziej wymagające dystanse. Tutaj te kijki można sobie złożyć, wsadzić do kołczana, kołczan doczepić do plecaka, albo też alternatywnie można zakupić pas właśnie również na takie kijki, co może być no, przydatne dla tego biegacza. Kolejna opcja, troszkę również mniej oczywista, a przydatna mocno, zwłaszcza dla biegaczy górskich zimą, czyli raczki, bo jak ktoś bierze udział w zimowych półmaratonach, maratonach czy innych biegach górskich, no to prawdopodobnie prędzej czy później natrafi na lód, a no uwierzcie mi, dużo wygodniej się biega w takich raczkach niż bez nich, bo po prostu wtedy noga ucieka, się ślizga, a dzięki temu przyczepność jest naprawdę dużo lepsza, no i oczywiście również bezpieczeństwo wzrasta. Dlatego jeśli chcecie, żeby Wasz znajomy biegacz czuł się bezpiecznie i komfortowo zimą w górach, no to raczki są fajnym pomysłem. Kolejna rzecz, czyli odzież biegowa, czy to spodenki, czy na zimę odzież termiczna, tutaj na klatkę, czy jakieś getry, no są jak najbardziej fajną opcją. To są rzeczy, których biegaczom nigdy nie jest za dużo.
No i żeby je kupić, no to po prostu musicie znać rozmiar, w którym dana osoba biega. I to tak naprawdę jest wszystko, a myślę, że nie jeden biegacz no zawsze się z takiego zestawu ucieszy, czy z zestawu, czy z jednej, czy z drugiej rzeczy. No to jest coś przydatnego, naprawdę. A jak już były spodenki, czy były getry, czy odzież termiczna, no to kurtka biegowa, zwłaszcza teraz na jesień, zimę, jest świetnym pomysłem. Takich kurtek są oczywiście różne rodzaje. Jest taka troszkę grubsza, którą ja teraz mam. Ona jest bardziej zimowa, chroni przed deszczem, troszkę mniej przed wiatrem, ale przed deszczem, temperaturą jak najbardziej. Ale poza tym oczywiście można kupić kurtkę, która chroni przed deszczem, przed wiatrem. Pole manewru jest bardzo duże, no tylko trzeba się dowiedzieć po pierwsze rozmiaru i po drugie jakie właściwości ma mieć dana kurtka, co ktoś po prostu chciałby dostać, czego nie ma w swojej garderobie jeszcze. I dwie ostatnie rzeczy, które tutaj wymagają naprawdę bardzo dużej znajomości osoby, której dajecie prezent i które są bardzo ryzykownymi prezentami, bo każdy ma wśród nich swoje preferencje. Pierwsze z nich to oczywiście są buty biegowe. Tutaj najbezpieczniej, jeśli chcecie kupować komuś buty, no to po prostu podejrzyjcie, w jakich butach biega, z jakiej marki, w jakim rozmiarze i kupcie albo ten sam, albo nowszy model. No bo wiem, że wielu biegaczy ma po prostu swoje ulubione marki, swoje ulubione modele. No i nie bardzo chce biegać w czymś innym, dlatego jeśli kupujecie już komuś buty, no to naprawdę te, w których biega, nie kombinujcie, bo jeśli chciałby zmienić markę, no to sam by już to dawno zrobił. I ostatnia rzecz, podobnie jak się sprawa ma z butami, czyli zegarek sportowy. Tutaj no biegacze mają swoje preferencje, mają marki, którym są wierni, w których lepiej im się biega, z którymi lepiej się czują, a też serie zegarków dedykowane ich ulubionym aktywnościom, no bo zegarek biegowy to teraz już jest też zegarek, ktoś nie wiem, ktoś lubi sobie wędrować, chodzić po górach, no to musi mieć nawigację, ktoś lubi do tego sobie od czasu do czasu na lato zrobić triatlon, no to taki zegarek musi mieć opcję triatlon, plus też jak ktoś lubi jakieś dłuższe aktywności, no to bateria musi być w takim zegarku bardzo mocna. Dlatego taki sprzęt to raczej również jest kwestią mocno indywidualną. Nie zalecałbym kupowania komuś w ciemno jakiegoś losowego zegarka, tylko kupować go tylko w takich okolicznościach, jeśli 100% wiemy, że dana osoba chce dostać dokładnie taki model z takiej marki, czy model niżej, wyżej. Ale tak w ciemno, to podobnie jak przy przypadku butów, no to raczej bym odradzał kupowania jakiegoś losowego zegarka. I to wszystkie pomysły na prezenty, które chciałem Wam przedstawić w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że choć trochę Wam pomogłem w zakupie. Jeśli tak, to zostawcie coś po sobie, czy to komentarz, czy łapkę w górę, czy co tam jeszcze jest. A teraz jeszcze podbicia są, czy subskrypcje i tak dalej. Cokolwiek tam, jak chcecie, zostawcie. Za oglądanie oczywiście bardzo dziękuję. I jeśli chcecie zobaczyć coś jeszcze, no to macie gdzieś tutaj na górze od YouTube'a. Ode mnie to wszystko. Cześć!